Siemaneczko, w tym odcinku omówimy podstawy programowania, o tym czym są zmienne i stałe, jak je deklarować, przypisywać wartości, ich typy danych, a także pokażemy przykłady ich działania i operacji. Zapraszam. Co to są zmienne? Wyobraź sobie, że pieczesz ciasto. W przepisie jest napisane, że potrzebujesz 2 szklanki mąki. Szklanka to jakby zmienna, ma ona nazwę szklanka i wartość 2. W tym przypadku wartością jest ilość mąki, którą potrzebujesz. W trakcie pieczenia ciasta możesz potrzebować użyć szklanki do innych rzeczy, np. do odmierzania mleka. Wtedy wartość szklanki się zmienia z 2 szklanek mąki na 1 szklankę mleka. Zmienne w informatyce działają na podobnej zasadzie. Mają one nazwę i wartość, która może się zmieniać w trakcie działania programu. Na przykład, zmienna o nazwie wiek może przechowywać informacje o wieku osoby. Początkowo jej wartość może wynosić 20 lat. Zmienna o nazwie temperatura może przechowywać informacje o temperaturze powietrza. Początkowo jej wartość może wynosić 20 stopni Celsjusza. W trakcie działania programu wartość tych zmiennych może się zmienić, na przykład wiek osoby może się zwiększyć, gdy minie rok, czyli kilka lat. Temperatura powietrza może się obniżyć, gdy nadejdzie zima. Zmienne są bardzo ważne w programowaniu, ponieważ pozwalają na przechowywanie i manipulowanie informacjami. Zobaczmy, jak tworzy się zmienną w języku Python. Jest to najprostszy język do nauki programowania, więc deklarowanie zmiennej jest bardzo proste. Wystarczy podać jej nazwę i przypisać jej wartość. Ale wpierw omówię, co nazwa zmiennej mieć powinna. Musi zaczynać się od litery lub znaku podkreślenia, nie może od liczby. Może zawierać litery, cyfry i znaki podkreślenia. Nie może zawierać spacji ani innych znaków specjalnych. Przypisanie wartości. Do przypisania wartości zmiennej używa się znaku równości. I dla przykładu zobaczmy, jak to wygląda w naszym edytorze kodu. Najpierw piszę komentarz, później powiem, czym jest komentarz. W każdym razie to nie zostanie interpretowane przez nasz kod, przez nasz program do edycji kodu. I teraz deklarujemy zmienną wiek i ma wartość 20. No, przechowuje automatycznie tą wartość. Następnie temperatura przechowuje 20,5. To są różne typy danych, ale o tym mówię później. I następnie imię przechowuje Jana. Do tekstu trzeba dać te cudzysłowy. Jak już zadeklarujemy zmienną, musimy wyświetlić tą wartość, czyli po prostu pokazać informację na ekranie komputera lub urządzenia. Może to być tekst, liczba, obraz, film lub dowolny inny typ danych. By wyświetlić daną wartość, będziemy korzystać z funkcji print. Zobaczmy. Najpierw piszemy print, a później nazwa zmiennej. Jak w wieku było tam 20 lat, no to właśnie wyświetli. Zobaczmy dalej. Można różne, na przykład temperatura, jak było 20,5, no to wyświetli, tylko zaraz. I print imię. I zobaczmy, wszystko po kolei wyświetliło nam na ekranie. Mogliście zauważyć, że niektóry tekst jest tak na szaro widoczny. Jest to komentarz, czyli tekst, który zostanie zignorowany przez nasz program. Jest to tylko dla nas programistów. I tworzymy go w różnych językach różnymi znakami, ale można korzystać ze skrótu. Trzeba zaznaczyć kawałek kodu i skrót Ctrl plus slash albo na Macu Command plus slash. Hej, jeśli podobał Wam się odcinek, nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować kanału i kliknąć dzwoneczek. Dzięki. Podstawowe typy danych zmiennych. Każda zmienna ma określony typ danych. Są to kategorie, które określają rodzaj danych, jakie mogą być przechowywane w zmiennych. Rodzaj danych to np. liczba czy tekst. Określenie typu danych jest niezbędne dla komputera, aby mógł interpretować i przetwarzać dane w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Zacznijmy typy danych od liczby całkowitych. Przechowują liczby bez części ułamkowej, np. 1, 2, 3. I typowo korzystamy z int, to jest integer. Integer ma rozmiar 4 bajtów, czyli 32 bity. Jest domyślnym typem liczbowym w wielu językach programowania. No zobaczmy, najpierw przypisujemy do zmiennej jakąś wartość całkowitą. Żeby sprawdzić, jaki jest typ, wypisujemy do konsoli typ. To jest funkcja, o funkcjach będzie w innym odcinku, zobaczmy. I jest integer, czyli całkowita. Liczby rzeczywiste, zmiennoprzecinkowe, trochę inaczej. Przechowują liczby z częścią ułamkową, np. 1,5 i tak dalej. I typowo to jest float. Ma rozmiar 4 bajtów, 32 bity.
Przechowuje liczby zmiennoprzecinkowe z dokładnością do 7 cyfr znaczących. Jest domyślnym typem liczb rzeczywistych w wielu językach programowania. Dobrze, zobaczmy w naszym edytorze. Dajemy jakąś zmienną przecinkową, następnie jej typ. No i faktycznie jest float. Teraz teksty przechowują ciągi znaków, np. ala ma kota. Typowe typy danych to str czy tam string. W polskim to śmiesznie brzmi. Zobaczmy w naszym edytorze. Musimy wydać w te cudzysłowy. Dajemy ala. Następnie chcemy sprawdzić ten typ, tak jak wcześniej zresztą było. No i faktycznie jest ten string. Wartości logiczne tu trochę inaczej. Albo są, albo ich nie ma. Tak jak albo jest wypłata, albo jej nie ma, tak? I przechowują wartości true albo false. Typowe typy danych to jest boolean. No zobaczmy. Tworzymy najpierw jest i przypisujemy true. I nie ma, no to false. I to jedyne wartości, jakie można. I zobaczmy, typ jest. Kopiuję i będzie typ nie ma. Będzie ten sam typ, bo boolean. No jest. Czyli albo true, albo false. To zaledwie podstawowe typy, ale omówię więcej o typach danych w innym odcinku. Tutaj dla naszej podstawowych wartości zmiennych wystarczy to. Podstawowe operatory matematyczne. Jeżeli przypiszemy do obu zmiennych jakieś liczby, to możemy używać na nich działań matematycznych, jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, no i oczywiście inne. Robimy to, dając jakieś działanie matematyczne między zmiennymi, np. x plus y, tak? No to da 8. Po prawej widzicie wyniki tego, bo wypisuję do konsoli to wszystko. Możemy łączyć łańcuchy znaków, te nasze stringi, tak jak dodawanie liczb, za pomocą operatora plus, tak jakbyśmy chcieli łączyć wyrazy w książce. Zobaczmy w naszym edytorze kodu, jak to działa. Najpierw dajemy jakieś imię, później nazwisko, tylko wymyślić jakieś muszę. Dobra, niech będzie takie. I teraz robimy to poprzez print imię plus, dajemy spację teraz, no chyba, że nie chcemy spacji, ale dajemy plus, tą spację właśnie i plus nazwisko, czyli będzie Wojtek spacja Czop. Odpalmy, no i faktycznie jest. Dobrze. Zobaczmy, teraz nie będzie spacji, jak nie dodaliśmy jej. Można też tak to robić. Najpierw dawać stringa tego, twoje imię to. Następnie dajemy przecinek, to da nam spację, no i zmienną. Czyli będzie twoje imię to Wojtek. Stałe. Wyobraź sobie, że jesteś królem i musisz wydawać dekrety. Dekrety te są bardzo ważne, ponieważ regulują życie wszystkich ludzi w królestwie. Musisz się upewnić, że dekrety są jasne, precyzyjne i nie można ich zmienić po ich ogłoszeniu. Właśnie dlatego królowie używają stałych. Stała to słowo lub wyrażenie, które ma określone znaczenie i nie może być zmieniona. Na przykład możesz ogłosić dekret, który mówi: 1 funt złota równa się 10 srebrnym monetom. Ta informacja jest zapisana jako stała, ponieważ nie może się zmienić. Gdyby 1 funt złota nagle był wart tylko 5 srebrnych monet, oznaczałoby to, że dekret króla jest nieprawidłowy, a to mogłoby spowodować chaos w królestwie. W Pythonie nie trzeba dodatkowo deklarować stałych, ale jest to istotne w innych językach, dlatego pokażę, jak to działa w języku JavaScript. Tworzymy stałą, najpierw dając const, czyli stała, constant po angielsku, p i przypisujemy do niej wartość 3.14. Następnie chcemy wypisać do konsoli za pomocą console.log. I zobaczmy, faktycznie jest 3.14. Jeżeli chcemy zmienić stałą, tak to się zmienia, to nam nie zadziała. Stałej nie można zmienić. Dobrze, jak zmienimy na zmienną, to akurat let się używa w JavaScriptie, to możemy to zmienić. Następnie dajemy console.log, żeby to sprawdzić, czyli właśnie do konsoli wypisanie.
I zobaczmy, jest zmienna. Stałe są bardzo użytecznym narzędziem w programowaniu, ponieważ zwiększają czytelność kodu, ułatwiają utrzymanie kodu, stałe centralizują wartości, czyli wiadomo, że pi będzie 3,14, zapewniają bezpieczeństwo kodu, uniemożliwiają przypadkowe zmodyfikowanie ważnych wartości. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, a jeśli interesują Was podstawy HTML-u, kodu dla budowy każdej strony, to zapraszam tutaj. Na razie.